Cześć! Pewnie wszyscy słyszeliście o Iron Manie i nawet jeśli nie jesteście fanami Tony'ego Starka, to myślę, że wiecie, że źródłem jego supermocy jest taki specjalny kombinezon, egzoszkielet zasilany mikroreaktorem. Nazwa superbohatera nawiązuje do żelaza, ale czy rzeczywiście żelazo byłoby odpowiednim materiałem do budowy takiego kombinezonu? Zobaczcie, to jest wierna replika zbroi z XIV wieku. Wykonana jest ze stali i też jest egzoszkieletem, jak kombinezon Tony'ego Starka, tylko że zamiast reaktorem zasilana jest mięśniami i adrenaliną. Jak na swoje czasy taka zbroja dawała ochronę porównywalną z tym, co pokazane jest w filmie o Iron Manie, w odniesieniu do ówczesnych zagrożeń. Nieprawdą jest to, że zbroja była ciężka, nieporęczna i ograniczała ruchliwość, a rycerze potrzebowali dźwigów, żeby dosiąść konia i nie byli w stanie się podnieść samodzielnie z ziemi. Chodźmy poćwiczyć. Szczytowym osiągnięciem sztuki płatnerskiej, czyli wykonywania zbroi, jest zbroja Henryka VIII z czasów, kiedy był jeszcze młody i szczupły. Dawała pełną ochronę całego ciała, pachwiny, szyi i stawów. Jej konstrukcja pod kątem mobilności jest tak doskonała, że była inspiracją do stworzenia przez NASA skafandrów dla astronautów. No dobrze, ale o co chodzi z tym żelazem? Czy rzeczywiście jest najlepszym materiałem do budowy takiego superkombinezonu? Czy taka walka dwóch opancerzonych przeciwników byłaby w ogóle możliwa? Owszem, pod warunkiem, że cofniemy się trochę w czasie, a zamiast żelaza użyjemy stali. Przez tysiące lat ludzkość wykorzystywała żelazo jako materiał konstrukcyjny. Bez żelaza Imperium Rzymskie nie osiągnęłoby swoich rozmiarów, a 300-metrowa wieża Eiffla, też wykonana z żelaza, od ponad 100 lat stoi i opiera się najsilniejszym wiatrom. A może jest jakiś lepszy materiał? Co się stanie, jeśli do żelaza dodamy jakieś inne pierwiastki, na przykład węgiel? Okazuje się, że niecały procent takiego dodatku bardzo mocno wpływa na właściwości mechaniczne. Ogólnie przyjęta definicja stali mówi, że jest to stop żelaza z węglem do około 2% węgla po obróbce plastycznej, np. kuciu. Porównajmy żelazo i stal. Popatrzcie, oto kawałek żelaza, który poddamy obciążeniu dynamicznemu, czyli uderzeniu. To urządzenie nazywamy młotem Sharpiego i służy do badania odporności materiałów na obciążenia dynamiczne. Innymi słowy, testuje udarność. Jeśli zamiast żelaza weźmiemy próbkę stalową, zawierającą niecałe 0,5% węgla, efekt będzie podobny. Możemy jednak poddać nasz element specjalnemu procesowi – ulepszaniu cieplnemu. Fachowo mówiąc, polega ono na hartowaniu. Pewnie część z Was bawiła się kiedyś gwoździem nagrzanym w ognisku i wkładaniem go do wody. Jednak samo hartowanie nie wystarczy, bo chociaż po nim nasza stal jest bardzo twarda, ale też krucha, zupełnie jak szkło, a ze szkła czołgów przecież nie budujemy. Żeby uzyskać wysoką odporność na uderzenia, potrzebne jest jeszcze jedno wygrzewanie. Nazywamy je odpuszczaniem. Tak przeprowadzony proces nadaje stali super wytrzymałość. Ale co tak naprawdę dzieje się w żelazie i stali podczas odkształcania i obróbki cieplnej? Popatrzcie na to zdjęcie. Widać na nim ziarna, czyli takie mikrokryształy, z których zbudowane są metale. Tutaj mamy ziarna prawie czystego żelaza, czyli ferrytu. Węgla jest w nim poniżej 0,01%. W tych kryształkach atomy ułożone są w bardzo uporządkowany sposób. Nazywamy to strukturą krystaliczną. Są tu też defekty tej struktury, dyslokacje. To takie linie, wzdłuż których poukładane są dodatkowe półpłaszczyzny atomów. Tych dyslokacji w metalach jest bardzo dużo, od dziesiątków milionów do bilionów na obszarze 1 cm². Jednakże jako inżynierowie materiałowi nie martwimy się tymi defektami. To dzięki ich obecności i mobilności metale mogą być kute i zginane. Jak to się jednak dzieje, że niewielki dodatek węgla poniżej 1% umacnia żelazo? Tu widać strukturę stali, w której jest 0,8% węgla. Czyste żelazo nie rozpuszcza w sobie węgla prawie wcale, więc gdzieś on musi się podziać. To, co widzicie jako białe kreseczki, to węglik żelaza, cementyt. Jest bardzo twardy i niestety kruchy, ale dzięki temu, że jest rozmieszczony równomiernie w miękkim ferrycie, umacnia je i daje mu odporność na obciążenia. Ruch dyslokacji w ziarnach ferrytu jest blokowany przez węglik żelaza i w rezultacie mamy twardy, ale też sprężysty materiał. Można jednak uzyskać jeszcze większą wytrzymałość. Wspominałem wcześniej o ulepszaniu cieplnym, czyli hartowaniu i odpuszczaniu. Co dzieje się w naszej stali podczas takiego procesu? Podczas szybkiego chłodzenia rozgrzanej stali w pojedynczym ziarnie austenitu, to jedna z odmian żelaza, powstaje bardzo dużo małych igiełek martenzytu, fazy twardej, ale też bardzo kruchej. Żeby zmniejszyć kruchość, czyli przywrócić stali zdolność do odkształceń plastycznych, ale zachować podwyższoną twardość, stosuje się odpuszczanie.
Podczas niego powstaje mnóstwo małych, w dodatku kulistych wydzieleń węglika żelaza, a ziarna ferrytu stają się bardzo drobne. To dodatkowo umacnia materiał, gdyż granice między ziarnami, podobnie jak twarde wydzielenia, również blokują ruch dyslokacji. Każdy superbohater ma jednak jakąś piętę achillesową. W przypadku stali jest nią niska temperatura. Co stałoby się z naszym Iron Manem w przestrzeni kosmicznej? Czy jego kombinezon nadal zachowa swoją odporność na uderzenia? Pamiętacie dyslokację? Poniżej pewnej temperatury tracą zdolność do poruszania i stal staje się krucha. Można temu przeciwdziałać, stosując stale stopowe, na przykład zawierające nikiel i chrom. Z narzędziami wykonanymi z takich stali można jechać w zimę na Syberię czy do Laponii i dokręcać śruby przy zmianie koła lub rąbać drewno siekierą. Spokojnie, nic nie pęknie. No dobrze, opowiedziałem Wam o Rzymianach, Henryku VIII i wieży Eiffla. Udało nam się też ustalić, że Tony Stark zrobiłby znacznie lepiej, używając zamiast żelaza ulepszonej cieplnie stali do budowy swojego kombinezonu. Taki materiał znacznie lepiej chroniłby go podczas walk z czarnymi charakterami. Ale metalowe zbroje to odległa przeszłość. Jaka jest natomiast przyszłość ochrony przed pociskami, opowiem Wam w odcinku o Batmanie.